Który odkurzacz Xiaomi wybrać? Zwykły czy Pro? W dzisiejszym filmie opowiemy Wam o ich różnicach, tak żebyście mogli podjąć dobrą decyzję. Zapraszam. Jeżeli chcecie zobaczyć dokładną recenzję Xiaomi Vacuum Mop oraz dokładną recenzję Xiaomi Vacuum Mop Pro, to serdecznie zapraszam Was do naszych wideo recenzji, do których linki znajdziecie poniżej tego filmu. A my dzisiaj skupimy się na takich głównych różnicach. Więc po mojej lewej stronie jest wersja, można nazwać ją Basic, no i po prawej stronie wersja Pro. Czym się głównie różnią? No na pewno już widzicie, że wyglądem. Ten ma wieżyczkę, a ten wieżyczki nie ma. Czym jest wieżyczka? To jest radar. Więc już na sam początek, i to jest główna różnica pomiędzy tymi dwoma odkurzaczami, ten jest inteligentniejszy. Jest w stanie wykryć przeszkodę i ją ominąć. W tym wypadku, no niestety. Z drugiej strony możemy zobaczyć, że ten odkurzacz jest znacznie niższy od tego po prawej. Więc jeżeli są na przykład meble, pod które chcecie, żeby on wjeżdżał i ta wieżyczka mu przeszkadza, to ten robot może się do tego lepiej nadać. Spójrzmy dalej. Co tutaj mamy? Oprócz tego, że mamy w tym miejscu nożyk, a tutaj nie, to mamy różne pojemniki. Tutaj, czyli w wersji Basic, mamy zwykły pojemnik na kurz. A ten pojemnik ma wielkość 600 ml, czyli jest całkiem spory, ale tak naprawdę jest jeden. Wersja Pro ma dwa pojemniki. Ten, który trzymam w ręku, to jest pojemnik zarówno na wodę oraz na odkurzanie. Czyli możemy mieć tryb odkurzania oraz mopowania za pomocą tego pojemnika, samego mopowania, a do samego odkurzania mamy dedykowany pojemnik, dzięki czemu ta wydajność jest większa. Jeżeli sobie spojrzymy na ich podwozie, to z perspektywy samego działania to jest one bardzo podobne. Mamy szczotkę główną oraz szczotkę boczną. Zwykła wersja Vacuum Mop posiada taki pojemnik, który jest pojemnikiem na wodę oraz ściereczką do mopowania. Wygląda to dokładnie w ten sposób. Jest to styl, który znamy m.in. z Roboroka S50, Roboroka S6, czyli to mopowanie to jest tak naprawdę przecieranie. Robot tak samo jak odkurza, to zamiast odkurzacz popuszcza trochę wodę i nam przeciera. Tutaj mamy samą ścierkę, dlatego że pojemnik na wodę jest w środku. Przed chwilką go pokazywałem i samo mopowanie jest inteligentniejsze. Mamy mopowanie na przykład wiodełka, dzięki czemu wiemy, że ta wydajność jest po prostu większa. Więc to są takie stricte elementy wyglądu oraz samego działania. A teraz przejdźmy do aplikacji. Spójrzmy teraz na to, co pokazują nam same aplikacje. Ten czarny to jest odkurzacz Pro, a biały to jest zwykły. Jak wejdziemy sobie w odkurzacz Vacuum Mop Pro, to mamy mapę, ale tak naprawdę mapa jest bardzo podobna. Ale co nam się pokazuje? Mamy trzy tryby. Mamy tryb odkurzania z mopem i mopowania. Czyli już wiemy na pewno, że możemy sobie dostosować w stosunku do tego, jak chcemy im zarządzać. Jak sobie weźmiemy w 3 kropeczki i pójdziemy sobie zaplanowane czyszczenie i damy plusa, no to mamy, oprócz tego, że możemy sobie ustalić w jakie dni, jaki czas czyszczenia, no to możemy mieć na przykład tryb harmonogramu, czyli czy mam odkurzać z mopowaniem, czy tylko mopować, oraz zakres czyszczenia, czyli czy chcemy, żeby wyczyścił nam cały dom, czy wyczyścił nam jedno konkretne pomieszczenie. Kiedy przejdziemy sobie do wersji zwykłej, co nam się pokazuje? Dosyć podobnie, troszkę inaczej, ale mimo wszystko podobnie. Zniknęła nam opcja pierwszych 3 trybów, czyli tutaj nie ma czegoś takiego jak tryb odkurzanie mop czy odkurzanie z mopem. Poza tym nasze zaplanowane czyszczenie znajduje się poniżej. Więc jak sobie wejdziemy w zaplanowane czyszczenie i dodamy plusa, to widzimy, że tych opcji jest mniej. Po pierwsze, nie ma opcji właśnie tych 3 trybów, a po drugie, nie możemy na przykład mopować konkretnego pomieszczenia. Czyli jeżeli chodzi o stricte takie opcje
w aplikacji to jest tego zdecydowanie mniej. Poza tym, no tutaj jak sobie wejdziemy na alerty głosowe, to widzimy, że nie ma języka polskiego. Językiem polskim posługuje się Vacuum Mop Pro. Zwykły Vacuum Mop, no to mamy do czynienia z językiem angielskim. I to są te główne różnice w samej aplikacji. Przeszliśmy sobie przez to, jak one są zbudowane, jak wyglądają aplikacje, a teraz jak działają. Więc tak jak wspominałem, główna różnica to jest ten radar. I to jest główna i bardzo duża różnica. Bo tak naprawdę ten odkurzacz po prawej jest znacznie bardziej inteligentniejszy niż ten po lewej. A inteligencja odkurzania jest bardzo ważna, bo przekłada się często na szybkość. Im odkurzacz jest inteligentniejszy, wykryje przeszkody, szybciej odkurzy. Oraz na to, że na przykład nie narobi nam żadnych szkód. Więc oba odkurzacze są naprawdę bardzo dobre. Jeżeli potrzebujecie, naprawdę jest dla Was istotne to, żeby on był niższy, no to dobrym odpowiednikiem jest właśnie opcja zwykła Vacuum Mop, ale w każdym innym wypadku warto jest dopłacić te 200-300 zł w zależności jak dostaniecie promocję i kupić sobie wersję Pro. Ma lepsze odkurzanie, ma lepsze mopowanie i oczywiście tak brzmi, tak? No to mamy zwykły, tu mamy Pro, więc może mi ten zwykły wystarczy. Mimo wszystko, jeżeli chodzi o taki standard rynkowy, to bliżej jest Pro do tego, czym powinien być odkurzacz samojezdny. Radar jest bardzo ważny, tryb mopowania jest bardzo ważny. Pamiętajcie, że odkurzacz to mimo wszystko jest sprzęt, który raczej będzie z Wami kilka lat. Więc chcecie, żeby robił swoją pracę naprawdę dobrze. Więc podsumowując, zdecydowanym zwycięstwem jest Pro. Wiadomo, raczej tak było od początku, że będzie Pro, ale ta różnica jest całkiem spora właśnie z powodu radaru. Jeżeli potrzebujecie stricte, żeby on był niski, no to Basic. Jeżeli naprawdę nie jesteście w stanie dopłacić, czy nie chcecie przepłacać, no to zwykły Vacuum Mop, ale w każdym innym wypadku to mamy do czynienia z Pro. Ja mam nadzieję, że to porównanie Wam się podobało. Będziemy chcieli Wam pokazać więcej porównań. Zapraszam do naszych aktualnych i oglądajcie nasze filmy. Do zobaczenia.